Jesteśmy świeżo po jednym z najbardziej wyczekiwanych premier w świecie zegarków sportowych serii Fenix 8 oraz Enduro 3. Sprawdziliśmy dla Was model Enduro, który do tej pory był bliźniaczo podobny do analogicznej wersji Fenixa. Jak jest tym razem? Sprawdźmy. Witajcie na kanale Sportowe Testy. Zegarek porównywaliśmy głównie do Fenixa 8 z uwagi na wiele podobieństw. Sprawdziliśmy, czym różni się od flagowca, z czego wynika różnica w cenie, a także to, czy potwierdzą się deklaracje producenta odnośnie świetnej żywotności baterii. Przeprowadziliśmy również sportowe testy GPS oraz pomiaru tętna. Zegarek do testów otrzymaliśmy od Sportivo.pl, autoryzowanego partnera i oficjalnego dystrybutora marki Garmin w Polsce. Mamy dla Was specjalny rabat od Sportivo. Szczegóły znajdziecie w komentarzu pod filmem. Spodziewaliśmy się modelu bliźniaczo podobnego do nowego Fenixa. Tak było w przypadku modelu Fenix 6X oraz Enduro 2. Tym razem jest jednak inaczej. Różnice wizualne są spore i jeszcze bardziej widoczne na żywo niż to wydawało się w materiałach wideo. Zegarek jest przede wszystkim lekki i minimalnie mniej masywny. Nie wliczając paska, sam zegarek jest o 7-8 gram lżejszy od Fenixa. Jeżeli dodamy do tego nylonowy pasek, to różnica wagowa jest jeszcze większa. Ta różnica jest odczuwalna i mimo zewnętrznych gabarytów identycznych do Fenixa, Enduro sprawia wrażenie zegarka delikatniejszego i mniejszego. Jest to dla nas pewna niespójność, ponieważ Enduro promuje się jako zegarek wytrzymały dla ekstremalnych wyzwań. Producent najwyraźniej uznał, że lekkość zegarka jest istotniejsza dla użytkowników niż jego odporność, twardość i wytrzymałość. Z tego powodu tył zegarka jest wykonany z polimeru zamiast ze stali lub tytanu. Na szczęście bezel pozostał tytanowy, a szkiełko szafirowe. Dodatkowo guziki w porównaniu do Fenixa mają wyraźny klik ze względu na zastosowaną technologię. Sama średnica koperty to 51 mm, a grubość zegarka 15,7. Jest grubszy od Fenixa o 0,3 mm. Enduro 3 posiada ekran transreflektywny Memory in Pixel, czyli tzw. MIP. Brak jest innych wariantów, czyli np. AMOLED-u. Rozdzielczość ekranu ma 280 na 280 pikseli. Ekran jest bardzo czytelny, przejrzysty, jeszcze bardziej niż w poprzednim modelu, ponieważ usunięto panel solarny z całej powierzchni tarczy. Zostawiono tylko panel na obwodzie koperty. Średnica ekranu to 1,4 cala. Ekran jest dotykowy, ale na szczęście nadal cała nawigacja po zegarku może być wykonywana przyciskami. Sam dotyk jest bardzo czuły, czasem może nawet za bardzo. Mamy wrażenie, że jest czulszy od poprzednika. Spójrzmy, co nowego proponuje nam Garmin w tym modelu. Przede wszystkim jest nowa soczewka solarna, która zwraca w tym modelu od razu uwagę. Jest dużo szersza niż we wszystkich poprzednich modelach Garmina. Jest czarna, nie czerwona jak poprzednio oraz co najważniejsze, jest dużo bardziej wydajna. Nowością są również funkcje nawigacyjne umożliwiające dynamiczne przeliczanie trasy. Garmin góruje nad konkurencją w aspekcie nawigacji i map i to jest kolejny element budujący przewagę. Zegarek nie tylko zaprojektuje dla nas trasę na wskazany dystans, ale dodatkowo przeliczy ją, gdy z niej zboczymy i będzie nas prowadził po nowo wybranej ścieżce. Jest to niezwykle przydatne i wygodne, zwłaszcza w nowych miejscach. Całkowitej przebudowie zostało poddane menu zegarka. Zmienione zostało m.in. menu aktywności. Wszystkie ustawienia są teraz dostępne przed wejściem w aktywność, co jest bliźniaczo podobne do rozwiązania Suunto. Jeżeli mówimy już o inspirowaniu się przez Garmina konkurencją, nie sposób pominąć zmienionej czcionki w aktywnościach. W poprzednich modelach była zdecydowanie grubsza i mocno widoczna. Obecnie jest cieńsza i surowa, przez co bardzo przypomina tę z Corosa. Dodatkowo Garmin mocno popracował nad optymalizacją menu ustawień. Dużo opcji jest pogrupowanych w większe kategorie, co miało zmniejszyć liczbę sekcji i poprawić nawigowanie. W większości jest to intuicyjne i faktycznie wygodniejsze, choć w kilku przypadkach nie mogłem odnaleźć znanych mi funkcji. Takiemu grupowaniu poddane zostały również widgety. Skupiają one w sobie kilka mniejszych kategorii i np. widget zdrowie zawiera dane dotyczące tętna, snu, drzemek, natlenienia krwi czy liczby kroków. Oczywiście każdy z tych mniejszych kategorii może być nadal osobnym widgetem, dlatego możliwości optymalizacji zegarka jest teraz jeszcze więcej. Czym różni się w takim razie Enduro od Fenixa 8? Brakiem funkcji nurkowych. Ta funkcja jest nowa w Fenixie, dlatego przebudowane zostały również guziki. W Enduro mamy klasyczne, znane z poprzednich modeli. Fenix ma dużo większe, bardziej wystające. Wyglądem przypominają te z modelu typowo nurkowego Descenta MK3. Dodatkowo Fenix posiada głośnik, który umożliwia prowadzenie rozmów, nawigowanie głosowe po funkcjach zegarka oraz przyjemne, znane ze smartwatchy efekty dźwiękowe. Klasyczne sygnały zostały zastąpione generowanymi z głośnika. Enduro jest zatem okrojone o te funkcje, ale dlatego różni się też mocno cenowo. Czy to jest adekwatna różnica?
Naszym zdaniem stosunek ceny Enduro do jakości wydaje się być korzystny. Enduro 3 posiada podwójną częstotliwość i wielozakresowość. To był krok milowy w rozwoju śledzenia tras GPS i jest to obecnie najlepsze możliwe rozwiązanie na rynku. Ślad jest precyzyjny, tempo nie ucieka nawet w lesie. Garmin na tle konkurencji wyróżnia się tym, że posiada SAT IQ, dzięki czemu nie musimy mieć cały czas najmocniejszych ustawień GPS. Technologia sama dobiera moc odbioru sygnału w zależności od potrzeby, co oszczędza baterię. Do testów jednak użyliśmy najwyższych ustawień. Jak widać na mapie, ślad jest bardzo dobry, choć nie pokrywa się idealnie. Wyliczyliśmy wskaźnik na poziomie 74%, co przekłada się na średnie odchylenie od śladu rzeczywistego na poziomie 2,5 metra. Zobaczcie nasze testy pomiaru tętna. Sprawdziliśmy zegarek podczas interwałów oraz biegów spokojnych. Identyczne testy wykonały dwie różne osoby. W biegach spokojnych enduro sprawdził się świetnie. Tester 1 miał średnie tętno 162,8 na pasie, na zegarku 162,9. Mimo że bieg na końcu wyraźnie przyspieszył, zegarek śledził ślad idealnie. Dokładność do 2 uderzeń tętna ma na poziomie 92%. Drugi tester miał niemal identyczne pomiary. Średnie tętno 141,3 na pasie, 141,8 na zegarku. Maksima osiągnął idealnie. Warto zauważyć, że nawet na starcie biegu zegarek radził sobie świetnie. Dokładność do 2 uderzeń tętna 95%. W interwale u testera pierwszego zauważamy zaspanie i zawahanie na starcie. Pierwszy i drugi interwał wyraźnie nie dociągnął. Z każdym kolejnym i dłuższym jednocześnie radził sobie lepiej. Jest to w zasadzie logiczne, ponieważ tak zaprojektowaliśmy ten test, że im więcej czasu trwa interwał, tym łatwiej zegarkowi go dobrze odwzorować, ale wcale nie bywa to regułą. Średnie są całkiem niezłe, bo różnią się jedynie o jedno uderzenie tętna. Dokładność tętna w tym biegu to 66% do 2 uderzeń tętna. U drugiego testera interwał przebiegał lepiej, średnie tętno się zgadza, interwały dość dobrze odwzorowane. Dokładność tętna jest na poziomie 79%. Sumując te biegi, wyliczyliśmy ogólny wskaźnik tętna na poziomie 8,6 w skali 10-stopniowej. Jest to wynik bardzo dobry, zbliżony do Polara Grit X2 Pro, Garmina Venu 3, Fenixa 8 czy Suunto Race. Na przykładzie Enduro 3 widać rozwój algorytmu Garmina. Czujnik HR jest dokładnie ten sam co w modelu Epix Pro, Fenix 7 Pro czy Venu 3, które testowaliśmy, a jednak nigdy Garmin nie przekraczał górnych granic prawdziwego tętna. To uległo zmianie, przez co czujnik szybciej reaguje na zmiany, czasem się pomyli, ale równie szybko wraca na swoje tory. Do tej pory takie działanie czujnika kojarzyło się nam z modelem Suunto. Bateria jest dla nas jednym z ważniejszych elementów w zegarku sportowym, dlatego byłem bardzo ciekaw jej mocy i wpływu soczewki solarnej na poziom baterii. W teorii zegarek wytrzyma w trybie zegarka 36 dni, jego poprzednik 34, a Fenix 8 30. W trybie zegarka z doładowaniem solarnym 50 000 luksów dziennie może się wydłużyć do 90 dni, gdzie poprzednik był w stanie wytrzymać 46, a Fenix 8 47. Sugerowałoby to, że to nie bateria tak mocno się zmieniła, a samo ładowanie solarne. I sprawdziliśmy je w praktyce. Zegarek z całodobowym pomiarem tętna przy niskich ustawieniach podświetlenia ekranu, bez łączności z telefonem przez cały dzień zużywa średnio 2-3% baterii. Godzinna aktywność GPS zużywa około 1-2% baterii. W dłuższej perspektywie czasu, przez 25 dni bez ładowania solarnego, zegarek zużył 78%, czyli średnio 3 dziennie. W tym czasie aktywnie trenowałem. Wykonałem 7 godzin treningów biegowych z GPS, 5 godzin treningu na rowerze stacjonarnym oraz 6 godzin ćwiczeń na siłowni ze zliczaniem powtórzeń. W sumie 7 godzin na GPS oraz 11 godzin treningów pozostałych. Wynik baterii jest znakomity, co potwierdza szacunki producenta na stronie. Przetestowaliśmy również działanie solara. Zegarek został wystawiony na słoneczne, październikowe popołudnie. Po godzinie wystawienia na słońce zegarek zebrał około 80 000 luksów, co przełożyło się na 1 dodatkowy procent. Zostawiłem tak zegarek na 5 godzin i zebrał w sumie 300 000 luksów i naładował się z 60 do 65%. Było to dla nas ogromne zaskoczenie, ponieważ jest to pierwszy zegarek, jaki testowaliśmy, który realnie zwiększa poziom baterii. Jakie są plusy tego modelu? Latarka niezmiennie jest czymś niezwykle prostym i użytecznym. Dziwi nas to, że konkurencja nie odrabia lekcji tyle lat po debiucie tego gadżetu i nie stara się dorównać Garminowi, by wytrącić mu tę przewagę z rąk.
Przetestowaliśmy dla Was czas działania latarki w Enduro. Przy pełnej jej mocy świecenia bateria od 100 do 3% zeszła w 4,5 godziny, a więc naprawdę długo można z niej korzystać. Enduro 3 jest w większości dopracowany. Widać, że zmiany są przemyślane, dobre i nieprzypadkowe. Ogólna użyteczność jest na wysokim poziomie. Mamy tu na myśli wygodę i szybkość obsługi, np. ustawienie budzika, timera, korzystania ze skrótów, których jest 9. Dzięki temu mamy szybki dostęp praktycznie wszędzie. Dodatkowo w nowej wersji Enduro jest możliwość przesuwania wykresów np. tętna, snu czy innych i każdy pojedynczy pomiar każdego dnia można sprawdzić po kliknięciu na niego. Jest to bardzo wygodne i nie zmusza do korzystania z aplikacji w celu podstawowej weryfikacji pomiarów. Dalej, płatności w postaci Garmin Pay to wyróżnik, do którego konkurencja sportowa nie może się zbliżyć, a Garminowi dała przewagę na lata. Dla nas plusem jest również to, że Enduro zachowuje ducha mocnego sportowego zegarka, bez zbędnych bajerów, melodyjek czy świecącego ekranu. Jest to typowy twardziel z mocną baterią do zadań specjalnych. W dniu premiery było sporo błędów i niestabilności. Mieliśmy częste problemy z łącznością Wi-Fi. Dostawałem komunikaty o braku sieci, mimo że była dostępna, lub nieudanej synchronizacji, mimo że była udana. Zegarek kilka razy się zresetował podczas użytkowania. Znalazłem również błąd dotyczący pól danych na mapie. Dane są ułożone na kole i te dolne są do góry nogami. Rozwiązanie to było obecne już w Fenixie 7, ale tamte dane wyświetlane były poprawnie. Dziwne, że mając gotowe rozwiązanie, zaprojektowali je na nowo i to z błędem. Od premiery dostałem już około 4 aktualizacje i błędy są poprawiane, ale przecież klienci nie powinni być beta testerami, zwłaszcza przy zegarkach premium. Kolejną rzeczą jest długi czas przeliczania trasy przy nawigowaniu. Mówimy tu o nowej funkcji, gdy zboczymy z trasy, zegarek na nowo ją przelicza. Gdy się nie zatrzymamy na około minutę, nowo wyliczona trasa może być już nieaktualna. Jak mówimy o działaniu nawigacji, to również przypadkowo kliknięty lab nie ma możliwości cofnięcia, gdzie na innych ekranach jest. Widać, że Garmin w swoich wyliczeniach naszej kondycji i formy mocno opiera się na takich dyscyplinach jak bieganie, rower czy pływanie. Bardzo mocne treningi siłowe nie dają odzwierciedlenia w wyliczonym przez zegarek dziennym obciążeniu, nawet gdy wpisujemy podnoszone kilogramy, co nie jest motywujące. Dodatkowo brakuje mi jakiejś metody pomiaru aktywności niewykorzystujących GPS, coś na kształt Movement Wsunto. Jest to idealne rozwiązanie do mierzenia intensywności podczas ping-ponga, badmintona czy piłki halowej. Ostatnią rzeczą jest brak paska gumowego w zestawie. W modelu drugim były 2 paski, gumowy oraz nylonowy. Pasek nylonowy jest fajny i wygodny, ale podczas pływania mamy wrażenie, że się luzuje, przez co nie jest zbyt pewny. Z tego względu na co dzień używam gumowego i szkoda, że Garmin go nie daje w zestawie. Garmin Enduro 3 jest zegarkiem najwyższej klasy. Cena względem nowego Fenixa jest naprawdę kusząca. Zdecydowanie posiada swój styl i różni się od flagowego modelu, przez co może być interesującym wyborem dla wielu sportowców.